Ja się melduję z pięknych litewskich krajobrazów, bo wpadłem na doskonały pomysł, żeby się ekspresowo z samego rana przetransferować z Łomianek na Litwę via Baltiką i teraz już sobie zwiedzam litewskie wioseczki. Klimat jest, powiem wam, obłędny. Jeszcze te zapachy, niczym niezmącona przyroda, lasy. I będę jechał sobie teraz wzdłuż granicy z Kaliningradem. Mam zamiar dojechać do Kłajpedy, a z Kłajpedy polecę sobie wzdłuż Morza Bałtyckiego na północ do Łotwy. Wiadomo, jak to mówią, łatwo nie będzie. Po drodze może jakieś cerkwie i jeżeli mi starczy sił, to będzie bardzo intensywny weekend, bo planuję, moi drodzy, dolecieć aż przez Kurlandię na przylądek Kolk, czyli tam to miejsce, skąd będzie już widać Estonię. Także QJ spisuje się znakomicie. Mam nadzieję, że moja kondycja tak samo. Pozdro, będę wrzucał dużo fajnych foteczek. Litewska pogoda nie jest dla mnie łaskawa, jestem teraz w pięknym parku w miejscowości Poniemuń na Litwie, mieście Poniemuń. Jest to najmniejsze miasto, którego liczba mieszkańców wynosiła w 2012 roku 296 osób, a po drugiej stronie widzicie Królewiec. Niektórzy kojarzą jako obwód kaliningradzki. Tutaj już mamy słupki graniczne, nie wolno tam wchodzić. I rzeka Niemen. Jako ciekawostka, właśnie na rzece Niemen jest granica pomiędzy Litwą a Królewcem. Powiem szczerze, szkoda, że przez polską stronę nie można przejechać tranzytowo. W sumie to można, ale ubezpieczenia, te sprawy, wizy, nie wizy, za długo z tym wszystkim schodzi. Także godzinka drogi mi została w tym momencie do Kłajpedy. Cisnę dalej. Kłajpeda przywitała mnie turbo obfitym deszczem. Przemokłem, ale na szczęście jestem już pod hotelem, także zaraz idę się ogarnąć. W tym mieście jestem pierwszy raz. W Wilnie, w Kownie byłem wiele razy, ale kraje nadbałtyckie, tak? Litwa, Łotwa, Estonia, więc trzeba je zwiedzać od strony Bałtyku. QJ spisał się dzielnie. Jestem z siebie dumny, brachu. Także przez ten rok mam zamiar natłuc mu naprawdę dużo kilometrów i jeszcze nie jeden kraj ze mną odwiedzi. Ciekawy ten lipiec. Taki niezbyt równy pogodowo, nie? Raz upały, a raz naście stopni i deszcze. Pozdro, hejka! Szczęśliwie nie dobiłem, a dojechałem do portu w Kłajpedzie. Pogoda już jest łaskawsza. Zobaczcie, port ma powierzchnię 500 hektarów, czyli dokładnie tyle co Natura Park. I jeśli chodzi o wszystkie porty w krajach nadbałtyckich, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, to ten jest zdecydowanie największy, dynamicznie się rozwija. Mamy tutaj promy pasażerskie, przemysł stoczniowy, przeładunkowy, także dzieje się sporo, ale do takich gigantów jak port w Gdańsku jeszcze mu sporo brakuje. Lecę teraz na Staróweczkę. I przy okazji może jakieś molo, może plaża. Lipiec, chciałoby się wykąpać, no ale cóż. Kłajpeda. Na pewno się stolica kultury. Adam Mickiewicz po litewsku to Adomas Mickiewiczus. Ale jak widać, Kłajpeda z kulturą i z sztuką też jest zapadła. Ja chyba tu jednak zostanę trochę dłużej, bo to zdecydowanie moje klimaty. Dobra, koniec tego dobrego, jadę do hotelu, idę się wyspać. Niesamowite jest to, bo tutaj jest godzina później. Mamy za 12:23 i słuchajcie, tu jest widno. Obadajcie sobie jeszcze widoki. To jest Zalew Kuroński, tutaj wpływają wszystkie promy. Działo się. A jutro będzie się działo jeszcze więcej. Prawie wyspany, ale najedzony i zmotywowany. QJ już gotowy do drogi. Na pierwszy strzał lecimy w kierunku Łotwy do miejscowości Lipawa. Tam jest przepiękna cerkiew, Sobór Świętego Mikołaja. Od tej strony Bałtyku okazuje się, że najładniejsza, także chcę wam ją pokazać. Nie będzie dużych postojów, może coś przy okazji jeszcze zobaczę, ale chcę dotrzeć do przylądka Kolka, czyli tam, gdzie łączy się Zatoka Ryska z Morzem Bałtyckim i stamtąd jeszcze będę miał 825 km do Łomianek.
Czyli tysiaczka machniemy, myślę, tak? Na spokojnie, więc to będzie długa podróż. See you. Oczywiście zamiast jechać do miejsca docelowego, no to jak krążę i krążę. Zobaczcie, jaki śliczny park. A przed Wami muzeum znane na całym świecie bursztynu w miejscowości Połąga na Litwie. A jest to neorenesansowy pałac wzniesiony przez hrabiego Feliksa Tyszkiewicza pod koniec XIX wieku. Jeśli chodzi o Litwę i wybrzeże Bałtyku, to jest to dosłownie must have do odwiedzenia. Już nie mówiąc o tym, że sama Połąga jest takim litewskim Sopotem. Piękne deptaki, mola, zabytkowe wille. Trzeba odwiedzić. Lecę dalej. Lipawa teraz będzie. Jestem przed jednym z najważniejszych punktów mojej wycieczki i prawie mi odebrało mowę. Melduję się na Łotwie w mieście Lipawa, a tutaj jest cerkiew prawosławna, Sobór Morski. Powstała w 1903 roku, a sam car Mikołaj II uczestniczył w poświęceniu. Niegdyś był to obiekt sakralny dla marynarzy, którzy stacjonowali tutaj w porcie wojennym, a zlokalizowana jest w dzielnicy Karosta, która była niegdyś strefą zamkniętą miasta Lipawa na Łotwie. No, idę teraz do środka. I trzeba też powiedzieć, że jest to jedna z najbardziej monumentalnych cerkwi. Pewnie do tych z Petersburga trochę jej brakuje, ale jest to konieczna do odwiedzenia atrakcja turystyczna miasta Lipawa na Łotwie. Lecę dalej. Znacie ten tekst? Bunkrów nie ma, ale i tak jest zajebiście. To patrzcie na to. Bunkry są i jest zajebiście. Dalej ten krajobraz napawa takim mrokiem, lekkim i nostalgią. Co wy na to? Dobra, szybki plan gry. Mam jeszcze 2,5 godziny do przylądka Kolka. Zobaczcie. To jest to epickie miejsce. Ja chcę tutaj zrobić jakąś sesję zdjęciową albo scenę filmową. Na 100% tutaj wrócę i Wam też polecam. Przyjedźcie koniecznie. Z tamtego przylądka będzie tylko 35 km do wyspy Saaremaa w Estonii. Także no, kawał świata objadę. QJ spisuje się dzielnie. Mam nadzieję, że mi wystarczy sił. Chłoncie. Czas operacyjny około 14. Dzida, dzida, dzida! Dotarłem na miejsce, jaram się niesamowicie, akurat zrobiła się wakacyjna pogoda i jest troszeczkę też motocyklistów. QJ dzielnie dojechał. Zaraz idę na plażę. Czy było warto? Sami ocencie. Cisza, spokój, szum fal, coś innego niż ciągły warkot silnika. Ale ja zaraz muszę zawijać, dlatego że do Łomianek zostało mi 825 km. Zobaczcie, tam jest latarnia morska, do niej mamy 6 km, a tam jest wyspa Saaremaa, wyspa estońska, do której dzieli nas 35 km. A gdyby mnie kiedyś podkusiło, żeby pojechać do Estonii i Finlandii motocyklem, no to należy się kierować na Rygę. Jest wspaniale. Zamelduję się, jak będę w Łomiankach. Krótka wrzuteczka z trasy. Idzie bardzo dobrze, ale trzeba było się troszeczkę doubierać. Bielizna termiczna jeszcze do tego wleci, taka kamizeleczka. 1572 km przez te 2 dni. Zostało mi może jakieś 350. Fajnie sobie rozłożyłem, tak nie za bardzo porówno, bo pierwszego dnia zrobiłem 650, a drugiego dnia zrobię około 1200. I to dróżki szutrowe, dróżki takie krajowe. O,
Jeszcze zaczyna padać i to tak konkret. Także spoko, zapowiada się mało, mało przyjemny powrót do domu. Ale tam się coś przejaśnia. Dobra, będę się meldować w Łomiankach. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. 1914 km. Siema Belcia. Siema. Nawet 2000 nie zrobiłem. Co to za rider ze mnie. I przede wszystkim szapoba panowie. Hubert, Jaca, Wojtek za ogarnięcie sprzętu. Bo jak w piątek pytałem, czy mogę pojechać na weekend na północ, jak dostałem info, że do Mławy na pewno, to wiedziałem, że na pewno będzie dobrze. Także dajcie mi znaka. Chodź Muciullo, chodź. Chodź Belcia, chodź. Dajcie mi znaka, czy taka formuła odpowiada, co dodać. I spoiler, w przyszłym miesiącu zabieram was do Rumunii, do zamku hrabiego Drakuli i na najpiękniejsze winkle w Karpatach. Idę spać. QJ, ty też. No jest Pancio, jest, przyjechał, tak, przyjechał.